Serio? Tam jest czaszka? Ty masz rację, faktycznie. Czyli to jest jedna czaszka i tam jest, a kolejna taka kulka pływa. Za dnia to tylko kolejna opuszczona posiadłość. Zarośnięty teren, cisza, ślady dawnego luksusu. Miejsce to skrywa coś więcej. Eksplorujemy tajemniczą willę należącą do polityka. Prywatny basen, stadnina, minizo, wszystko nagle porzucone. Dokumenty urywają się na roku 2010. Co wtedy się wydarzyło? Na uboczu terenu znajduje się masarnia i szkółka jeździecka w jednym budynku. To dość podejrzane połączenie. Największe zaskoczenie czeka w podziemiach willi, tam gdzie kiedyś tętniło imprezowe życie. Dziś zalega cisza, a na dnie basenu kości. Skąd się tu wzięły? Dziś spróbujemy odkryć tajemnicę tej posiadłości. Jeśli nie chcesz przegapić nowych odcinków, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Już wiemy, co gdzie jest. To jest na tym terenie w sumie dosyć dużo rzeczy się znajdowało. A, bo to jest tak nisko. Zobaczcie na to. Ja pierniczę. Zobaczcie na to, jak to tu wszystko wygląda. Tutaj był jakiś kominek, jakieś stoły. To pewnie była taka część bardziej restauracyjna, coś w tym stylu, bo tak jak, nie wiem czy słyszeliście na początku, jest tutaj basen i właśnie wszedłem od tej strony. O, tu jest dużo kafelków, więc trochę to wygląda, jakby ten basen miał być. Ja pierdzielę, zobaczcie na to, opuszczona willa z basenem. Kurczę blade. Jeszcze jest nawet trochę wody i ta woda jest całkiem czysta pewnie ze względu na ilość chemikaliów. Zresztą to pewnie... A nie, to chyba były poduszki jakieś czy coś. Takie tu zniszczone. Ale kurczę. Naprawdę mega to wygląda. Kurczę, naprawdę fajna willa. Tu już widać, że światełka zaczynają rdzewieć. Okej. To mi się podoba. Zobaczmy to, co jest dalej. To jest ta część rozrywkowa. O kurna. Kolejna taka duża sala, tylko tym razem raczej taka bardziej restauracyjna. Tutaj jest jakiś system DIY. Zobaczcie, jak popodłączane rzeczy zamiast... O, jest jeszcze kabel od uziemienia użyty jako jakieś wyjście. A, to jest coś do sterowania oświetleniem. Matko, jaka rzeźba straszna. Widzicie, co tu się dzieje po prostu? Troszkę słabo to wykonane. Z kamery zaczyna mi śnieg topnieć. Tu jest jeszcze takie sprytne podświetlenie zrobione na świetlówkach, które są tak wbudowane śmiesznie. No, nie jest to zbyt dobre rozwiązanie. A widać, że tu były jakieś libacje i inne rzeczy, skoro jest tyle syfu zostawione. Szkoda, że ludzie naprawdę nie szanują, że to tam jest czyjeś, to robią syf i wszystko kradną. A tu jest telefon bezprzewodowy Panasonica i ładowarka od niego. Oczywiście ktoś transformatorek z ładowarki musiał ukraść. No, szkoda, że to jest tak zniszczone, bo naprawdę można byłoby to fajnie zagospodarować jeszcze. Okej. Tu jest jakiś taki kącik. Jakaś pewnie łazienka kolejna. I tu będzie pewnie ta część basenowa od drugiej strony. Kurczę, willa z opuszczonym basenem. To nawet nie takim malutkim. Wygląda to naprawdę świetnie. Wiem, że przed chwilą się zachwycałem tym, stojąc po drugiej stronie, ale dalej stwierdzam, że jest to, kurczę, zarąbiste. Ciekawe, co tutaj jest. O, taki składzik po prostu. Składzik i łazieneczki też, a dokładniej prysznice. No tak, no żeby spłukać z siebie ten chlor i w ogóle, i odwrotnie.
jest wejście na górę. A tutaj mieliśmy chyba kotłownię albo coś w tym stylu, ale widzę, że chociaż nie ma żadnych wyjść do komina, a nie, chociaż tu było. To tak, no to doszczętnie rozebrane. Kolejne drzwi. To jest jakaś pomieszczenia pralni. Kolejna łazienka. I docieramy do kuchni i spiżarni. O kurczę. No strasznie poniszczone. Widać, że rwane po prostu na bezstrzela. Zobaczcie. Jest jakaś płyta elektryczna. Kuchenka gazowa. Stara zmywarka. No ogólnie tak patrząc na wystrój tego, no to stwierdzam, że to są taki przełom lat 90. i 2000. Naprawdę ktoś miał sporo kasy, żeby budować takie rzeczy. No ale z jakiegoś powodu tego nie dokończył. Strasznie słabo. O, znaleźliśmy chyba od tego Panasonica tą słuchawkę. Tutaj to, co widzieliśmy parę minut temu. Maszyna do mleka. Dużo przypraw. I moglibyśmy zobaczyć, jakie są daty na tych słoikach. Czy słoikach, na tych przetworach. Ale nie widzę nic. Tą latarkę na razie schowam. No ale jest to na pewno stare. To można przejść dalej i wydaje mi się, że wtedy... No to jest pewnie wyjście na salę. A, tu jest ten kącik. Dobra, czyli my już zrobiliśmy takie kółeczko. Jakaś kanapa. A, i to jest kolejne wejście. Ciekawe, co tutaj było. Taka jakby... No recepcja raczej nie. Też widzę, że szafeczki elektryczne, takie mocno DIY. Trochę niemądrze na halogen inne rzeczy drewniane szafki mogą robić, ale no cóż. O, ja pierdzielę. Taki dekoder? Tak, oczywiście. To jest ten. On to Pionier je w ogóle podredukował z tego, co pamiętam. Tak, no. tak, jest. No. Ty kartę bankomatową musiałeś mieć ułożoną, Znaczy nie, bankomatowa to nie była, po prostu była taka zwykła karta z chipem, ale fakt, no to jeszcze do niego był ten taki pilocik, taki fajny, co wyglądał jak od telewizorów Philipsa. Okay. Taki był bardzo może podobny. znajdziemy gdzieś, ale no stary to jest. No. Ja pamiętam tą erę, jak kolega kolegi i taty bawił się takimi tunerami i robił tak, że działały zawsze wszystkie kanały. O, I się przeprogramowały je. Więc... Wtedy hakował. No, dokładnie tak. Odwieczna walka zawsze z piractwem. No zaraz podamy tego drineczka, no spokojnie, no nie widzi pan, że rozmawiamy? Mamy przerwę w pracy. Picie chcę. No, tam jest zlew, ma pan tam tak leży, o tutaj, tam. Ale słuchajcie, Panie, ja za godzinę też bym chciał tak leżeć. ale Marek, powiem wam niczego sobie. Ale to w ogóle cała sala. Mam pomysł, wrócę do tej spiżarni, którą tutaj minęliśmy i zobaczymy, co tutaj jest jeszcze. A po prostu to tylko zastawa. Liczyłem właśnie na jakieś rzeczy, na które mogą być daty, na przykład to 2014. 11 lat temu. To ciekawe. Znaczy, że 11 lat temu pewnie się skończyła ważność tego produktu. Tam 2015, no nie wiem, taki drzewik ma 2 lata. Bardzo, bardzo smutno, że na przestrzeni 10 lat, po tak naprawdę 10 latach pewnie działania, znaczy od wybudowania, no tak, no zakładam, że jakoś tak to było. Jest to opuszczone.
kurczę, słabo. Szkoda takiego budynku. Mam nadzieję, że jeszcze go ktoś odremontuje. Przejdziemy się na górę, bo to jest tyle z tej części rozrywkowej. Jest tu jeszcze sporo różnych opcji. A to jest chyba część, której raczej nie dokończyli. Można zobaczyć, że ściany są jeszcze surowe. Mam taki typowy stan surowy, zamknięty. Swoją drogą widzę, że to była jakaś taka gablotka jak w jakimś urzędzie, ale niestety jest potłuczona. Typowy klimat remontowy. O, i kolejne drzwi. No to jest salon jakiś za tą szybą. Drzwi są zamknięte chyba nawet na wkręta. Więc przejdziemy tymi dostępnymi. O, zobaczcie, opakowanie po monitorze LCD. Jeszcze takim 4x3. O kurczę blada. Ja pierdzielę. O, to jest to pomieszczenie, które widzieliśmy przez te okna. Ach, to pewnie był taki duży pokój zabaw. No nie wiem, jak to mam nazwać. Po prostu sugeruję się tymi zabawkami, które tu stoją. Ale też jest tutaj takich dużo zwykłych mebli. Jakieś łóżeczka, kanapy, kolejny rozebrany telewizor. Nie wiedzieć po co. Zniszczony zestaw głośnikowy. I nawet widzę tam coś ciekawego z grupy tematów komputerowych. Oczywiście niestety też jest zniszczone. Zobaczcie na to, że jest to monitor dosyć leciwy. Do tego mamy kawałeczek kostki SDRAM i to jeszcze 128 MB, 133 MHz. A żeby tego było mało, jest jeszcze drukarka, oczywiście igłowa i w tym przypadku Panasonic i myszka, taka z 3 przyciskami, bez roleczki, kwadratowa, Logitecha. Jak widzicie, tak kiedyś wyglądały myszki komputerowe. Znacie pewnie tą firmę, ona nadal istnieje, ma się dobrze. To ta myszka jeszcze jest właśnie na kulkę. I sam jej design jest taki, widzicie, prosty, kwadratowy, jak lata 90. Każdy sprzęt był kanciasty. Zresztą było też to widać w motoryzacji. O kurczę, ile tu jest różnych gratów. Ja pierdzielę, że to jest aż tak przegrzebane obrzydliwie. A, to jest główne wejście prawdopodobnie. To jest w ogóle ciekawe, zaraz do tego podejdziemy. Ale patrzcie na to. Jaki niesamowity świetlik. Pięknie to wygląda, mimo tego, że jest to obklejone, nie jest to prawdziwy witraż, ale i tak robi wrażenie. Pewnie jeszcze w nocy było jakoś podświetlone. A przynajmniej gdybym ja miał takie coś u siebie na chacie, w swojej willi, to bym na pewno tak zrobił. Pięknie to wygląda, bardzo mi się podoba. Wiem, że te lata 90. to był taki kicz i tak dalej, ale kurczę, no ma to swój urok. Zresztą zobaczcie na ten... To miał być wodospad, czy co to miało być? Bo widzę, że są jakieś węże, tu jest jakiś zawór. Tak trochę to wygląda, jakby to miało być takim skalniaczkiem, chociaż mogę się mylić, ale zauważcie to, że część tych kamieni tutaj jest tak jakby wypłukana, więc podejrzewam, że potem po prostu się lała woda. No, ciekawe, jak oni sobie radzili z wilgocią, bo jednak taka atrakcja może trochę robić bajzlu. O, patrzcie, ktoś tam idzie. Siema. Nie, wiesz co, jest straszny bajzel, ale z drugiej strony ma to swój klimat. Basen naprawdę wygląda świetnie, moim zdaniem. Miał ktoś czuć pieniądz i zastanawiam się nad tą klatką schodową. W sumie to spoko to wygląda. Tak jest, spójrzcie. No i macie już tam z nocnego światła.
Jest cytra, urbex jest... O nie, jestem z Jetra! Tak, ten co nie palił w dzieciństwie. Dobra, robimy kilka małą przerwę na naradę i jakieś małe... Naradę na... Co? Na ostrzanie i idziemy dalej. Tu jest Jan, tam jest Sietra, a ja pójdę na górę. Zerkniemy, jak to wygląda. Będziesz, zobaczcie, ten świetlik. A, to jest taka konstrukcja. Aha, to jest styropianowe. Ach, te lata 90. Wszystko ze styropianu i dykty, jak nasze państwo. Ach, zobaczmy, co mamy dalej. To po prostu poddasze jest zagospodarowane tak, żeby pewnie po jakiejś głębszej imprezie można było po prostu przenocować. Jak ta kamera jest? Wydaje mi się, że chyba spoko. Aha. Ciekawe, co może znaczyć odcięta góra butelki. Możecie napisać w komentarzu jakoś tak dyskretnie, co tu mogło być grane. Jakieś takie poduszeczki. I wyjście na balkon. Balkonik. Tu są domy, nie będę wychodził na balkonik. Ale sprytnie zagospodarowany poddaszem. Taki pokój. Wiadomo, że metraż taki użytkowy w tym pokoju to jest ten pasek tak naprawdę. Ale z drugiej strony zawsze to dobra jakaś sypialnia, żeby się strzemnąć po jakiejś imprezie. Szczególnie, że tutaj było gdzie imprezować. Przechodzimy do kolejnego pokoju, który był profesjonalnie oświetlony halogenami na 12 V. No wtedy to było modne, był szał na halogeny, wszędzie je po prostu pchali. Swoją drogą na tych poddaszach musiało być naprawdę gorąco. Nie będę się tam pchał już, ale zobaczmy, jak wygląda łazienka. Oczywiście wszystko jest zdewastowane i tak bezmyślnie strasznie. Bardzo współczuję właścicielowi, że tak zostało to wszystko bezdusznie potraktowane. Tu jest kolejny pokoik. A i to okienko wychodzi na klatkę schodową. No ten metraż tutaj to jest straszny. A to pewnie ma być, nie wiem, jakiś... Nie, też kolejny pokój. Liczyłem, że będzie po prostu jakiś mały aneks kuchenny, żeby ewentualnie goście nie musieli biegać po całym dobytku celem znalezienia chociażby szklanki z wodą. A, jak sprytnie wanna ustawiona. Jak mam być szczery, to tą wannę bym zamontował tam, a nie tutaj, tak. No to jest jedyne miejsce, gdzie można przejść. To akurat jest bezmyślnie zrobione. Chyba że miało być bliżej, żeby i wpaść do wanny, a to jest miejsce na kibelach. No to tym bardziej w sumie, gdyby to obrócić tam, to byłoby lepiej. Ewentualnie tego ten... Nie no, bo ten kibel dać tam to też byłoby słabo. No tak, trochę na siłę. A, okej, dobra. Myślałem, że... A, okej, dobra, dobra. Widzicie, do internetu wszystko jest na pokaz. Gdyby nie ten fakt, że teraz tutaj Jan akurat sobie dogrywał kawałek, to zobaczcie, co znalazłem. Jest tutaj antena Horizon Maxi, oczywiście do Okulna. Prawdopodobnie, albo to jest nawet nie grant napisane. Ciekawe do czego? Może do ochrony? Chociaż dziwne jest to, że na to ma napisane 2,4 GHz. Raczej bym stawiał na, nie wiem, na pasmo 70 cm. Tak patrząc na długość, ale nie wiem, być może. Może ci powiedziałby dobry przyjaciel? Nie skacz. Co powiedziałby super przyjaciel? Zrób figurkę. A, no zajebiście. Ale tak jak patrzę na tą antenę, no to wydaje mi się, że ona jest trochę bez sensu zamontowana, bo zobaczcie, że to ją od razu ekranuje na tym odcinku i zostaje tylko taki kawałeczek. Trochę bez sensu. Toż mógł do góry to zamontować. Miałoby większy sens. No ale cóż, może tak ktoś chciał. A i tam jest taki kolejny kącik. Tu jest dużo takich kącików, gdzie można było się tam skitrać. Domek z kącikami. O kurczę, jaki klimacik, zobaczcie na to.
Faprim, jeżeli dobrze to przeczytałem, 2007. Może trudno dostrzec tą datę, ale jak widzicie, chcę się przyjrzeć bardziej. Tak, to jest 2007, czyli pasuje trochę do tych rzeczy, że to jest właśnie okolice 2010. To zostało opuszczone po prostu z jakiegoś powodu. Może jakieś kwestie polityczne. No to widzę, że trafiliśmy do naprawdę niezłego pokoju. Te zabawki miały pewnie sugerować, że tu jest pokój zabaw, ale pisemka mówią co innego. O, nasze bajki VCD. Może pamiętacie jeszcze jakieś filmy na płytach VCD zamiast DVD? To był ten taki tańszy odpowiednik, który powiem szczerze, jeżeli chodzi o jakość, no to nie był wcale wyżej niż taka przeciętna taśma nagrana tutaj, coś no VHS. Niestety te VCD równie źle wyglądało, tyle że obraz nie skakał. A tu jest ładowareczka. Ładowareczka od jakiegoś Sony Ericssona, tak mi się coś wydaje, czy czegoś podobnego. I mamy jeszcze jakąś kasetkę. Ojej, zobaczcie na to, to jest oryginalne opakowanie po nawigacji. Zobaczcie, jaka tu jest pikseloza. Oczywiście to jakieś chyba po niemiecku jest napisane, więc Fair Deutschland tutaj się kłania nasz. O matko, jaki piórnik. Czyli pewnie jakaś dziewczynka marzyła o takim piórniku. Tutaj jest Słoneczny Patrol, tak różowo. Trochę dziwnie by to wyglądało, gdyby jakiś chłopiec sobie taki kupił. Że schodzimy tutaj z humorem na taką trochę niepoprawność. O, tu jest jakaś płyta CD. Nie wiem, co oni tam robią, może się zasuwają. A to co to jest? Tutaj naciśnij Easy Clean. To nie wiem, coś co miało czyścić płyty? Skoro obok są płyty, nie mam pojęcia. Miniemy ten taki ciekawy hall. O, i tutaj dalej są puste pomieszczenia. Te przynajmniej są większe. O, zobaczcie na to. Pudełko po pizzy. No, całkiem spore i wygodne łóżko. Znaczy, no nie wiem, czy wygodne, tak mi się wydaje. Patrząc na kolorystykę, no i też te mebelki tego typu, w sumie nawet to wyglądało. No, nadal mamy takie standardy jakiegoś środka wypoczynkowego z lat 2000, bo wszędzie terakota porozkładana, czego powiem szczerze nie lubię. Na jakichś korytarzach spoko, ale na takich przestrzeniach typu jakiś pokój, no to trochę lipa. Ale zobaczcie na ten uchwyt. Mega mocny uchwyt. Zapewne tutaj wisiała wtedy jeszcze jakaś plazma, no bo tamten okres, no to telewizory LCD jeszcze tak nie do końca się dobrze miały, ale za to były telewizory plazmowe, które były drogie, miały naprawdę bardzo dobry obraz, no przynajmniej po dziś dzień też mogą rywalizować się z OLEDami. Oczywiście już ich się zbytnio nie produkuje, ale jeżeli chodzi o ich parametry i do tego żarły odpyty prądu, więc cóż, chodźmy dalej. Zobaczmy, jakie możemy znaleźć jeszcze tutaj relikty tamtego okresu. To jest z drukareczki Dymo wydrukowane. O, to jest tak bardziej luksusowo, chociaż nadal mamy wszędzie terakota. Ale to jest tak całkiem tak, może bogato, ale tak jeszcze stan umeblowana, czyli wykończona łazienka. Zobaczcie na to, że mamy kabinę prysznicową z hydromasażem. Nie wiem, czy pamiętacie, że w jednym z odcinków udało mi się włączyć taką kabinę, że zaczęły te głośniki tutaj działać i sobie radyjko śmigało, jakieś LEDy się świeciły. Możecie zobaczyć to w tym odcinku, który tam podlinkuję. Ewentualnie ten odcinek pojawi się na drugim kanale, bo w sumie teraz to już że tam muszę go trochę pozamazywać, więc dajcie suba na drugim kanale i go tam wrzucę. Tutaj... O! Jeszcze folia była na tym łóżku. No,
Widać ten styl, ten taki kurczę, no... Takiego czegoś bym sobie w domu nie postawił, no chyba, że byłby to jakiś dom usługowy. Możecie domyślać się o co mi chodzi, to wtedy takie łóżko i mebelki by dopasowały, ale tak, nie ma ni cholery, kurczę. No widzicie, tu jest też jakiś, nie wiem, pewnie jakiś domofon był czy coś. A i to jest to główne wejście, to tak, na pewno tam był domofon. Główne wejście i wyjście. Ogólnie to taka antresolka. No to fajny temat. Znaczy taka pomysł tej wiaty to mi się w sumie podoba. Jakby się wchodziło dosłownie do jakiegoś ośrodka wypoczynkowego. No tutaj jest lada chłodnicza. Lada chłodnicza i język rosyjski. To ciekawe. Opuszczona willa. Język rosyjski. Czyżby jakieś kolaboracje ze wschodem? A to jest, zobaczcie, płyta główna. Ale już są złącza PCI, jeśli się nie mylę. Tutaj sloty na RAM i socket PGA 370. Możecie mi napisać w komentarzu, jakie procesory tutaj wchodziły. No zobaczcie, widzicie, jest złącze szeregowe, złącze równoległe, czyli to LPT do drukarki. I nie ma karty sieciowej. I to jest bogactwo. No, Ważna mowa. czuć pieniądz. Tutaj czuć pieniądz, to jest fakt. No to jakieś poduszki. Niby poduszki, ale patrz, tutaj pływa czaszka. To niekoniecznie są poduszki. Okej, czyli kotki zamieniły się w poduszki. Tak. Serio? Tam jest czaszka? O kurde, ty masz rację, faktycznie. Czyli to jest jedna czaszka i tam jest, a kolejna taka kulka pływa. Dobra, tylko właśnie przez to, że w tej wodzie jest pełno chloru, to dlatego to się tak po prostu od razu takie białe robi wszystko. Okej. No wygląda to... Czyli ten basenik jest jednocześnie cmentarzyskiem słodkich kotków, kotecków. Także jak widzieliście przed chwilą na tych ujęciach, okazuje się, że w tym basenie pływają szczątki zwierzątek. Zobaczcie, że ten teren jest naprawdę ogromny. O, jest Jan. Jak tam twoje szczątki? Mam plan. No. Czekamy aż wyjdzie. A, żeby rzucać. Nie chcę się tym rzucać. To chcę nagrać i jechać na jakieś żarcie. Dobra, jak widzieliście, ten budynek z zewnątrz wygląda, no tak, całkiem spoko. O! A koniuszkiem palca. Ach, jest zima i pewnie myślicie, że się dobrze bawimy, ale ja nienawidzę zimy. Tak chciałbym zaznaczyć. Klub jeździecki, nazwany jak popularna marka samochodów. Aha, tam jest dziura w płocie. Czyli z opuszczonej willi trafiliśmy na opuszczony... No nie, to są jakieś jaja. Wy jeszcze pewnie tego nie widzicie, a i tak to napis będzie zamazany. Ale zobaczcie, w jednym budynku jest stadnina konna, a obok jest masarnia. O kurczę blade. Zobaczcie. Zakładu mięsnego. Zakład mięsny jest połączony jednocześnie z klubem jeździeckim. Oczywiście chodzi o jazdę konną. To nie jest chyba dobre połączenie. Pewnie tam w restauracji podawali tatara z koniny. No nie wiem, no, skoro mieli tu konie, to jest w jednym budynku, to konik wchodzi i tatar w restauracji wychodzi. Ja pierniczę. Nie no, to jest strasznie słabe połączenie. Jak mam być szczery, to ten budynek nie wygląda zbyt ciekawie. No jest typowa jakaś taka masarnia, czyli pełno kafelek na ścianie. Tu jakieś pewnie chłodnie były, tylko zostały
już wyprute do cna. Jestem ciekaw, czy jest bezpośrednie przejście z tej masarni na stadninę. O. Okej. Tutaj na pewno były jakieś duże drzwi, ale zostały zamurowane. To raczej też była jakaś jedna z chłodni. Tam też pewnie coś było. Aha, tam jest przejście dalej. Tam jest jakieś podwórko. I kolejna dziura w płocie. Nie wiem, czy wy słyszycie, ja słyszę muzykę. Prawdopodobnie tam gra jakieś radio, czy inny odtwarzacz. Może w tej koparce jest włączony, bo są drzwi uchylone. Ja tam dalej nie idę, bo prawdopodobnie ktoś tam jest. Zastanawia mnie też odgłos nadjeżdżającego jakiegoś kłada czy czegoś. Tak sobie parkoczy, nie wiem, czy to z ulicy. Ale o, są koniki. A my wychodzimy właśnie z opuszczonej masarni. Czujecie temat? Kurczę. To jest świetne. Posiadanie basenu. Jeszcze takiego stawiku. Kurczę. No jest to klimacik. Nie wiem, poza ten beton jest tak na środku zrobione. Nie mam pojęcia, w jakim to jest celu, ale kurczę, kto z was nie chciał mieć takiego stawiku? Ja ogólnie nie jestem fanem wędkarstwa, ale stawik mógłbym mieć. Zobaczcie na to. Całkiem spory staw. No ogólnie ten teren by został odremontowany. No, może nie chodzi o masarnię, ale tak ogólnie, jeżeli chodzi o kwestie rekreacyjne, to całkiem taki ciekawy pensjonacik mógłby tutaj zaistnieć. Jakieś biuro, bo masarnia na pewno zdecydowanie wcześniej przestała działać. Czy mam tutaj jakieś daty? No ale sprzęt jest stary, szafeczki są też mega stare. Zobaczymy tą kalendarz, naklejkę, który to jest rok. Oczywiście nie jest napisane, który to jest rok. O! Oczywiście tego wam nie pokażę, bo jest to nazwa tej firmy, dla której oni robili. No, w sumie pod inną marką to robili, z tego co widzę, dla jakiejś większej. 1900, nie, to jest, nie jest data. Nie mam pojęcia, jaka jest data, ale patrząc na skalę zniszczeń, to na pewno co 20 lat opuszczone. Czy to mogło paść pierwsze? Zobaczcie, ile to jest w ogóle słomu. Dzieci, które przybywały na kolonie, mogły sobie korzystać z takiej, jak to się mówi, rehabilitacja za pomocą zwierząt. No tak. Zapomniałem tego. Znaczy, no to wiadomo o co chodzi, a przy okazji też mogli spróbować lokalnych przysmaków, na przykład tatara, Tak takiego z koniny w restauracji. Odpowiada budynek obok, do Tak. zaraz przyjdziemy. Zobacz, jeszcze Konie koniami. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej tych to usietry. Zobacz, tutaj wisiały te wszystkie końskie gadżety, czy inne tam jakieś takie. Tak. Lub inne zabawki BDSM. O, fajne. No. Kurde, szkoda, że już w takim stanie. Zobacz, lisa do wszystkiego. Tak. Do mycia, do sałatki na święta. A zmieniłeś funkcję? No ten budynek jest zdecydowanie starszy, już tak od razu. I tu są łazienki, czyli oczywiście trafiłem do łazienek. Ale tak, można oszacować. Aha, zobaczcie na to. Tu kiedyś musiało być przejście, bo jest, chociaż nie no, w sumie jest okno. Możliwe, że oni po prostu do zewnętrznej ściany budynku dobudowali tą masarnię, bo skoro to jest okienko, to pewnie wychodziło na zewnątrz, a nie do masarni. Antyrama. O! Zobaczcie na to. Jest kolejny telefon. Jest kominek.
Wow. Śmierdzi strasznie. Tu widać, że to się zawala już, niestety. O, tam jest przejście też dalej. A, kolejne pomieszczenie. Takie literki do przyklejania. Plasma TV LG, czy tak mówiłem. To jest era telewizorów plazmowych. Ogólnie tak, to jest taka szybka wstawka, bo szedłem na rozładowanej baterii kawałek. Zobaczcie na to, że tutaj jest część, w której magazynowali sianko i inne takie rzeczy, bo to jest część nad klubem jeździeckim bezpośrednio. A tutaj, zobaczcie, szynkowa, kiełbasa, inne rzeczy. Tu coś musiało być grane. To jest naprawdę mega podejrzane, że teraz tu się wyleją opakowania po różnych wędlinkach, kiełbaskach. A tutaj wchodzimy na poddasze klubu jeździeckiego. Zresztą widać, że jest pełno sianek i w ogóle. Więc pytanie, czy tędy była ostatnia droga koników. Ewentualnie może gdzieś niżej były jakieś drzwi, gdzie koniki nie do końca sprawne szły na jedzonko. To ty też? Czekaj. Tak, no. Okej. No nie! A! Sietra, plecak masz otwarty. Idę do tego mini zoo. Jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda. Zresztą zobaczcie na to, tu trzeba naprawdę uważać. Teraz wszystko jest przykryte śniegiem. A nie wiem, czy znacie takie powiedzenie, że śnieg to frajer, ponieważ zostawiamy ślady. I jeszcze stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo, ponieważ pod białym puchem mogą się kryć różne nieplanowane otwory. Można wpaść w otwór bez dna. To jest taka duża buda, kolejna. I jeszcze jedna. No ciekawe, co to było. Widzę, że to nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Po prostu posklejane z paździerzu i z dykty, jak nasze państwo. No, nie jest to ciekawe. I myślę, że skończymy w tym miejscu odcinek. Muszę oszczędzać prąd na jeszcze inne miejsca. Tam jest dyskoteka, ale no, patrząc jak ona wygląda stąd, nawet nie chcę mi się tam zaglądać. Także lecę do chłopaków. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. I tyle. Dziękuję oczywiście wspierającym. Mam za nas dla Was kilka filmów. Przepraszam, że to tyle trwa, ale obiecuję, że coś wrzucę w tym miesiącu. Nawet może 2. No i przy długim zakończeniu zapraszam Was oczywiście na ten drugi kanał. To jest pewnego rodzaju eksperyment statystyczny. Ale ogólnie też tam będę przynosił, czyli przynoszę ten projekt Piwnica, więc projekt Piwnica możecie odsubskrybować, a zatem możecie zasubskrybować ten kanał po prostu Rafał. Także jeszcze raz Wam dziękuję i do następnego. Cześć!